Według słów Jungiego 4 lata temu August D stał się królem, jednak teraz przyszła pora na innego Augusta D i ich konfrontację. Dobrze trafiliście, oglądacie teraz teorię BTS. Zaczynamy! W końcu nadszedł długo wyczekiwany moment comebacku króla Augusta D i to dosłownie, ponieważ właśnie w teledysku do Deadshita Yoongi jest królem. I teraz łapkę w górę dają wszyscy, którzy nie mogli się doczekać comebacku Augusta D. A jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy lub z jakiegoś powodu jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam was do zasubskrybowania naszego kanału po więcej teorii, po więcej filmów związanych z K-popem i z Koreą Południową. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka, żeby być na bieżąco, żeby dostawać powiadomienia o wszystkim, co pojawia się na naszym kanale. Ale nie zwlekając dłużej, przejdźmy od razu do wyjaśnienia słowa Deadshita i tutaj musicie mi wybaczyć wszelkie błędy w wymowie, ale mój koreański nie jest na poziomie C1, a Yoongi chyba nie mógł sobie wybrać trudniejszego słowa na piosenkę tytułową swojego mixtape'u. Deadshita oznacza dosłownie wielkie uderzenie i jest to rodzaj koreańskiej muzyki tradycyjnej, a dokładnie muzyki wojskowej granej na instrumentach dętych i perkusyjnych, głównie podczas przechodzenia króla przez bramy pałacu. Obecnie Deadshita może być usłyszana podczas zmiany warty w pałacu Gyeongbokgung w Seulu i my miałyśmy okazję usłyszeć to na żywo i nawet pokazałyśmy wam ten moment w jednym z vlogów z naszego pierwszego wyjazdu do Korei. Deadshita Augusta D opowiada o tym, jak przeszedł od szmat do bogactw i teraz powinno się grać Deadshita gdziekolwiek się nie pojawi, żeby wszyscy wiedzieli, kto jest królem. Ale niekoniecznie, ponieważ Deadshita ma dużo większą głębię niż komukolwiek z nas mogłoby się wydawać. Na samym początku widzimy Yoongiego króla w pałacu, który siedzi na tronie Feniksa, czyli na tradycyjnym koreańskim tronie. Określenie tron Feniksa odnosi się także do głowy państwa dynastii Joseon oraz cesarstwa Korei, ale już tutaj mamy wielką podpowiedź, że wiele elementów pokazanych w tym MV będzie się odnosić właśnie do dynastii Joseon. Motyw Feniksa oznacza najwyższą władzę króla, a sam Feniks jest symbolem wiecznego odradzania się życia. Chyba wszyscy znamy określenie odrodzić się jak Feniks z popiołów, co oznacza powstać na nowo po całkowitym zniszczeniu i to już będzie miało swoje odniesienie w twórczości Augusta D, ponieważ nieważne ile razy hejterzy będą próbowali zniszczyć Yoongiego, on odrodzi się jak Feniks z popiołów. Na twarzy Yoongiego widzimy bliznę i tutaj mamy dwa wytłumaczenia. Po pierwsze, według koreańskiej historii osoby z blizną nie mogły zostać monarchami, co oznacza, że Yoongi został królem pomimo wszelkich przeciwności losu i to będzie się łączyć z historią króla Gwanghé, ale o tym za chwilę. Po drugie, Tony Montana, o którym Yoongi tak chętnie wspomina w swojej twórczości, też miał bliznę na policzku i jest osobą, która idealnie portretuje drogę, jaką można odbyć w życiu z dna na sam szczyt. Yoongi przechadza się po pałacu i wychodzi na zewnątrz. Jeżeli jesteście fanami koreańskich dram, to na pewno zauważyliście, że teledysk został nagrany w Daejeon Park, czyli jednej z najpopularniejszych lokalizacji, jeżeli chodzi o historyczne koreańskie dramy. Na dziedzińcu pałacu można zauważyć wiele przykrytych ciał oraz ich głowy schowane w skrzyniach obok i te ciała będą symbolizować wrogów i hejterów Yoongiego, ale w dalszej części tego odcinka zrozumiecie dlaczego. Pojawia się chiński napis, który oznacza Deadshita i rozlega się dźwięk tradycyjnych koreańskich instrumentów. W wywiadzie dla Billboard Yoongi powiedział, że został zainspirowany przez tradycyjne Deadshita i dlatego postanowił użyć koreańskich tradycyjnych instrumentów w swojej piosence, a przez to też nagranie MV właśnie w takiej lokalizacji, a nie innej, wydawało się najbardziej sensowne. W tym samym wywiadzie Suga powiedział, że Deadshita jest to historia życia Yoongiego od sierpnia 2016 roku, czyli od momentu wydania poprzedniego mixtape'u, pierwszego mixtape'u oraz Augusta D. Zakładając więc, że pierwszy mixtape opowiadał o przeszłości Yoongiego, to obecny drugi mixtape będzie opowiadał o teraźniejszości i o tym, jak zmieniło się życie Yoongiego na przestrzeni ostatnich 4 lat. W teledysku poznajemy też drugiego Augusta D, który jest zupełnym przeciwieństwem króla i przechadza się po rynku. W shooting sketch do Deadshita Yoongi powiedział, że w tym wypadku powinniśmy się bardziej skupić na warstwie audiowizualnej niż na samym tekście, co nie zmienia faktu, że czytając ten tekst i oglądając teledysk jednocześnie jesteśmy w stanie więcej z niego wyciągnąć i to ma dla nas dużo większy sens. Co nie zmienia faktu, że Yoongi też powiedział, że mixtape nie pojawi się w najbliższej przyszłości, aż tu nagle BUM! Mamy D2, więc na wszystko, co mówi BTS, tak naprawdę trzeba wziąć poprawkę, bo oni lubią bardzo, powiedziałabym nawet, że uwielbiają robić nam niespodzianki i mylić nas, jeżeli chodzi o teorię. W teledysku widzimy dwóch rzeźników, z którymi Yoongi wymienia spojrzenia i jest to bardzo ważna scena w tym MV, ponieważ gdyby nie ona, to prawdopodobnie wszystko skończyłoby się inaczej. Jak się okazuje, ci sami mężczyźni są też katami w późniejszej
pierwszej scenie tego teledysku oraz na samym końcu. I nie jest to przypadek, ponieważ ta dwójka należy do tak zwanych Baekjeong, czyli nietykalnej mniejszości w Korei Południowej. Za czasów dynastii Joseon Baekjeong byli m.in. rzeźnikami i katami, ponieważ były to najpodlejsze zawody przeznaczone dla najniższych klas społecznych i nikt inny ich nie wykonywał, przez co Baekjeong zyskali nietykalność. W tym samym okresie historycznym w Korei Baekjeong było też najgorszym słowem oczerniającym człowieka. Warto zwrócić uwagę na fakt, że August D ma na szyi naszyjnik przedstawiający maskę Baekjeong, co świadczy o jego nietykalności, ale też o przynależności do najniższej klasy społecznej, czyli o zupełnym przeciwieństwie króla, którego widzieliśmy na samym początku. W teledysku widzimy, jak August D idzie przez rynek i nagle wpada na Jina i Jungkooka, którzy rozpoczynają bójkę. Zaskoczę was, ale ta scena nie jest ważna w tym MV i nawet sam Jin i Jungkook powiedzieli, żeby nie traktować ich jako BTS, tylko jako aktora Seokjina i aktora Jungkooka. Jednak w tym samym momencie, w którym ich widzimy, w tekście pojawiają się słowa o brokatowej koronie oraz o prywatnym jecie, którym lata BTS. I ja już nie wiem, komu wierzyć, tak samo jak było z tym Jiminem, który miał być czarnym łabędziem, ale nie miał być czarnym łabędziem, ale stał się czarnym łabędziem, więc BTS nie z armii te numery. Pojawia się scena z królem, który rapuje w otoczeniu swoich wrogów i nawet po nich skacze, ale Yoongi określił to jako złe traktowanie urzędników sądowych, czyli po prostu ludzi, którzy go oceniają. Z jednej strony możemy to uznać za ciała hejterów, którzy nieustannie obserwują Yoongiego i każdy jego ruch, co już widzieliśmy wcześniej w Interlude Shadow, a z drugiej strony może się to odnosić do króla tyrana Gwanghae, o którym wspomnę za chwilę. W tekście wyczytujemy, że urodził się niewolnikiem, teraz jest królem i pojawia się odniesienie do tygrysa Berserk oraz właśnie do króla Gwanghae. Berserk jest odniesieniem do mangi i anime o tym samym tytule, w którym wyczarowany z czarnej magii tygrys miał pilnować królestwa. Jednak nie jest to jedyne znaczenie tygrysa, ponieważ tygrys jest bardzo ważnym symbolem dla Korei Południowej, o czym już wspominałam wcześniej w poprzednich teoriach, między innymi do Idol. Powszechnie mówi się, że Korea Południowa ma kształt tygrysa, jednak w południowo-koreańskiej kulturze symbol tygrysa reprezentuje odwagę i dumę, ale też budzi strach i szacunek. Odniesienie do króla Gwanghae też tutaj nie znalazło się przypadkowo, ponieważ Gwanghae był 15. królem dynastii Joseon, urodzony jako syn konkubiny, czyli pierwotnie nie miał żadnych praw do tronu, o czym może świadczyć blizna na policzku Yoongiego. Gwanghae stał się królem dzięki swojemu talentowi i umiejętnościom przywódczym, jednak był też uważany za tyrana i jednego z najbardziej bezlitosnych władców Korei Południowej. August D w tekście porównuje swój flow do Gwanghae, czyli uważa swój flow za bezlitosny, który jest w stanie zmieść z powierzchni ziemi każdego hejtera i wroga. W tekście wyczytujemy też, że Yoongi narodził się w rowie, jednak powstał jako smok i takie teraz wiedzie życie. Smok w Korei jest symbolem kręgu życia, a według legend jest też dobroczynną istotą, która mieszkała w rowach, co idealnie łączy się z tekstem, i w jeziorach, i w morzach, i dawała potrzebującym rolnikom deszcz. W przeciwieństwie do mitologii europejskiej, gdzie smok jest destrukcyjną siłą kojarzoną z ogniem i zniszczeniem. I tutaj mamy nawiązanie do tego, co zostaje ukazane w teledysku. August D jest smokiem, jest głosem ludu, sprawiedliwości. Deadshita opowiada o tym, że nieważne kim jesteś, skąd pochodzisz, August D będzie twoim głosem, będzie za ciebie walczyć. W tekście wyczytujemy również, że ma on dużo do stracenia, jednak chowa swoją przeszłość w skrzyni na ryż. I być może brzmi to śmiesznie, ale w rzeczywistości ma ogromne przesłanie, ponieważ jest to nawiązanie do historii księcia Sado, który został skazany na śmierć poprzez związanie i umieszczenie w skrzyni na ryż na 7 dni. Zgodnie z zasadami ciało członka rodziny królewskiej musiało zostać nietknięte, więc ojciec Sado musiał znaleźć inny sposób na zabicie swojego syna, żeby pozostawić jego ciało nietkniętym. W przeciwnym razie cała rodzina zostałaby zgładzona razem z nim. August D związuje swoją przeszłość i chowa do skrzyni na ryż, co oznacza, że Yoongi odnalazł alternatywny sposób na poradzenie sobie ze swoimi zmartwieniami i problemami z przeszłości. I symbolem tych wszystkich problemów będą skrzynie, które widzimy w tym teledysku. Sam tekst piosenki wydaje się być ogromnym dissem dla hejterów Yoongiego oraz odniesieniem do wszystkich fałszywych ludzi, którzy próbują zwrócić na siebie uwagę. August D podkreśla, że urodził się jako tygrys i nie jest pieskiem, co oznacza, że nie wykonuje poleceń innych jako grzeczny piesek, tylko jest sobą. Ma talent i go wykorzystuje i swoim talentem zabije cały hejt i fałszywość i będzie oglądał upadek swoich wrogów. Wyczytujemy, że popisywanie się nie jest dla niego, to on jest królem, on tu rządzi, wszyscy znają jego imię, a wszystkie osoby wypowiadające się negatywnie na jego temat trafią na stryczek. Oczywiście to wszystko trzeba odczytywać jak najbardziej metaforycznie, ponieważ August D w rzeczywistości nikogo nie zamorduje, a Suga nie jest mordercą.
mordercą. August D bierze ze skrzyni klucz, a na breloczku widzimy coś, a przynajmniej ja widzę coś, co dla mnie wygląda jak Feniks, więc można uznać to albo za klucz do tronu, czyli klucz do władzy, ewentualnie będzie to klucz do skrzyni, w której August D ukrył swoją przeszłość, czyli do tej skrzyni z ryżem. W kolejnej scenie widzimy egzekucję wykonywaną przez tych samych mężczyzn, których widzieliśmy wcześniej na targu. Chowają oni do skrzyni odciętą głowę, a wokół Jungiego wisi takich więcej. Za Jungim za to znajduje się więcej skrzyń z głowami, które oczywiście będą symbolizować jego wrogów i wszystkich, którzy próbują mu zaszkodzić. I o ile dobrze zauważyłam, za nim stoi też skrzynia na ryż, w której Jungi zamknął swoją przeszłość. I przechodzimy do buntownika Augusta D, który będzie się sprzeciwiał królowi. Tekst mówi nam o tym, że August D zdobędzie to miasto, a następnie ucieknie prywatnym odrzutowcem, co jest oczywiście odniesieniem do prywatnego jeta, który posiada BTS i którym latają po całym świecie i ten świat zdobywają. Ten kraj jest zbyt mały, żeby utrzymać w sobie kogoś takiego jak August D, on chce więcej i jego czas jest znacznie cenniejszy niż jakiekolwiek pieniądze. Pojawia się stwierdzenie o posiadaniu kija w tylnym aspekcie osobowości, co oczywiście jest odniesieniem do wrogów Jungiego oraz do ludzi, którzy są sztywni, oziębli, patrzą na innych z wyższością i nie mają dystansu ani do samych siebie, ani do otoczenia. I właśnie tacy są hejterzy. Suga mówi o tym, jak pieniądze nieustannie każdego dnia wpływają do jego kieszeni i to sprawia, że Bank PD, czyli producent i CEO Big Hit Entertainment, tańczy z radości. I ciekawostką jest to, że w tym samym momencie w teledysku pojawia się rysunek przedstawiający Bank PD Nima i musicie sami przyznać, że jest łudząco podobny. August D jest świadomy swojego geniuszu i dysuje innych, nazywając ich beztalenciami i mówi, że to się nie zmieni nawet jeżeli będą łykać garść prochów czy wylewać rzekę łez. Ma wszystko, czego pragnął i sam już nie wie, co sprawi, że w końcu poczuje się spełniony, ponieważ na początku pragnął ubrań, następnie pragnął pieniędzy, następnie celu, ale co będzie dalej? I to będzie m.in. odniesieniem do No More Dream i do kultowego już tekstu Sugi o dużym domu, dużych autach i dużych sygnetach. W teledysku widzimy, jak król wykonuje gest kciukiem w dół, co oznacza stracenie Augusta D i skazanie go na śmierć, i w kolejnej scenie widzimy Augusta D już w więzieniu, związanego i czekającego na swój wyrok. Nawet w takiej chwili zastanawia się, co dalej, ponieważ uderza go rzeczywistość i wie, że nie da się już zlecieć wyżej. On dotarł na sam szczyt, jednak musi pamiętać, żeby nie stać się takim, jak jego hejterzy. Nie może patrzeć non-stop w górę, musi w końcu spojrzeć w dół i stanąć na ziemi. Widzimy scenę, w której król idzie z mieczem i wykonuje gest ścięcia głowy kolejnej do swojej kolekcji, a następnie August D zostaje prowadzony na swoją egzekucję. Ale jako, że katem jest ten sam rzeźnik, którego widzieliśmy wcześniej, to do tej egzekucji jednak nie dochodzi. Tak jak już wspomniałam wcześniej, Jungi podczas nagrań do tego teledysku powiedział, że scena, w której on i Kat, a raczej rzeźnik, wymieniają spojrzenie, jest bardzo ważna, ponieważ właśnie wtedy oni zawarli pakt między sobą wyeliminowania, a raczej nawet zlikwidowania króla tyrana. Dlatego w ostatniej scenie Kat udaje, że zabija Augusta D, a tak naprawdę podaje mu broń, którą ten następnie zabija króla. I tutaj największa ciekawostka, która być może zmiecie was z powierzchni ziemi. Otóż broń, którą August D zabija króla, to rewolwer Colt Army Model 1860. Dobrze słyszeliście? Ta broń ma w swojej nazwie Army. Co oznacza, że Army są bronią Jungiego przeciwko hejterom, niszczą wrogów oraz są siłą i motywacją Jungiego do dalszego działania. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o teorię do Deathshitta. Teledysk obrazuje walkę pomiędzy dwoma Augustami D, co można też porównać do walki persony z cieniem lub białego łabędzia z czarnym. I jeżeli oglądaliście poprzednie teorie na naszym kanale, to doskonale wiecie, co mogłabym powiedzieć na ten temat. A jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia teorii do Interlude Shadow oraz teorii do Black Swan i nadrobienia zaległości. August D tak naprawdę jest największym hejterem swoich własnych hejterów i wszyscy powinniśmy brać z niego przykład i robić to, co chcemy robić, to, co sprawia nam przyjemność. Jeżeli pojawiają się w życiu hejterzy, to nieważne, oni mają swoje życie, zazwyczaj nudne życie, ponieważ zajmują się hejtowaniem innych osób. Nie powinniśmy się tym przejmować, tylko powinniśmy iść dalej z uniesioną głową. Tak jak już wspomniałam wcześniej, nieważne kim jesteście, skąd pochodzicie, to August D będzie was trzymać za rękę, będzie was ciągnąć w górę, za sobą, na sam szczyt, nauczy was nie patrzeć za siebie, tylko osiągać swoje cele. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie, napiszcie swoje własne teorie w komentarzach, ponieważ ja uwielbiam je czytać, uwielbiam jak dzielicie się ze mną swoimi teoriami i do zobaczenia w następnym filmiku.